Siemanko, z tej strony Spox2. Pierwszy raz taki materiał na YouTubie, gdzie uruchomiliśmy dział wsparcia. Dlaczego? Miałem kontakt z menadżerem od YouTube'a, zalecili, żeby odpalić wsparcie, bo tak sobie wymyślili, więc po 3-4 latach, gdzie za bardzo nie chciałem odpalać tego, dobra, przystałem na to, bo mówię, a cóż stracimy? A podoba mi się jeden temat z tym wsparciem, że jak ktoś na przykład nawet te 10 zł będzie wspierał, prawda, to już na czacie te osoby będą się wyświetlały, więc będzie lepsza interakcja z osobami, które jednak wspierają kanał, bo to jest najważniejsze. Oglądającymi, jasne, ale ludzie, którzy wspierają, też chcą czuć się w jakikolwiek sposób docenieni. No i z tego tytułu różne progi tam ustawiałem. Czy to dobrze, czy źle? Nie wiem, możecie napisać komentarz, bo ten materiał zapewne obejrzy 2 osoby, więc jesteś jednym z nielicznych, który będzie widział materiał, bo on nie będzie puszczony na innym kanale, nigdzie indziej, tylko tutaj, żeby nie było, że ktoś kombinuje. Więc dzisiaj to będzie też swoista nowość, bo ja nie robię płyt głównych komputerowych. 2 dni temu przyjechał do mnie jeden z was, z widzów. Przyjechał i mówi do mnie tak: słuchaj, Spox, mam płytę główną do czego? Do komputera Aorus Pro. W ogóle te Aorusy to były zawsze takie droższe, ładniejsze, fajniejsze. Aorus w każdej generacji płyt głównych to jest sprzęt już taki fajniejszy, ciekawszy. No wizualnie jest ten, nie wiem, czy to jest jakiś Sokół, czy co to za jastrząb, ale podoba mi się to. I o co chodzi z tą płytą? Tutaj wszystko działa oprócz jednego tematu. Pewnego dnia klient chciał podłączyć kabelek LAN do gniazda. Doszło do zwarcia, chyba komputer się wyłączył. I od tego momentu LAN nie działa. A tak poza tym wszystko śmiga, więc tutaj jest problem na pewno z układem od LAN-u. Klient jak przyjechał, od razu mówi, że ma pendrive'a, na pendrive'ie ma schemat, board view, wszystko już był przygotowany. Tylko był problem tego typu, że układ od LAN-u, to jest Intel jakiś tam GMI, zaraz wam pokażę, nie był za bardzo dostępny w Polsce na już. Jak się okazało, to jakiś czas temu jeździłem do Radomia kupić płytę główną z chipsetem Q270, żeby wylutować ten procesor, ten most PCH. Jak się okazuje, to na tym laminacie siedzi ten sam układ Intela, co w tym, więc będziemy prawdopodobnie wymieniali ten układ, tylko najpierw trzeba będzie pomierzyć, więc możemy pójść w zasadzie na minionka, chociaż nie, najpierw to może rozbierzmy, poczekajcie chwilę, bo tak się zastanawiam. Ja mówię, nie mam za bardzo doświadczenia w rozbieraniu tych rzeczy, układ od LAN-u znajduje się w tym miejscu. W ogóle, żeby chcieć lutować cokolwiek, to trzeba będzie zdemontować plastikową ramkę, bo od nagrzewania ten plastik się zwyczajnie w świecie stopi. Kurde, fajna ta płyta. Podoba mi się. No i co dalej? Odkręcamy to, nie? Tutaj były jakieś 2 śrubeczki. W ogóle dzisiaj mam matę Mario. Wczoraj ją dopiero rozłożyłem. Mam nadzieję, że przeżyje w miarę, bo parę złotych kosztowała, a wygląda fajnie, więc trzeba będzie o nią dbać. Kto w Mario nie grał? No kto w Mario nie grał? Praktycznie każdy grał w Mario. Ok, teraz tak, śrubki zabieramy. Cyk, jedna, druga. I ciekawe, czy się uda to postawić na nogi. Jak się to rozbiera? Klient chyba mówił, że się 3 śrubki odkręca. Natomiast bądź mądry, jak tego nigdy nie rozbierałeś. To się już rusza. Jak zresztą? No powiem wam, że szczerze powiedziawszy, nie wiem, jak to rozebrać. Tutaj coś trzyma. A, dobra, jest 3. śrubka, zgadza się. Nie ma co szarpać. W tym miejscu jest 3. śrubeczka. Ona wchodzi w plastikową obudowę. I teraz pewnie to wyjdzie bez problemu. Ok. O. I cała ta ramka. No i tak, skoro w tym miejscu jest układ od LAN-u, a i właśnie czym się przejawia usterka? Nawet teraz, jeżeli podłączymy zasilanie, to po wpięciu RJ45 nie zapala się ani jedna, ani druga dioda. Ta płyta ma ustawiony BIOS na pracę. Ona czeka na sygnał Wake on LAN, żeby ją wybudzić po LANie, więc teraz podpinając zasilanie, bez uruchamiania elektrycznego płyty głównej, ona już tutaj musi zacząć gadać. Natomiast ona tego nie robi. No i musimy to pomierzyć. Dobra, słuchajcie, idziemy na board view. Zobaczymy, jak się sprawy mają, bo bez tego ani rusz. Lewy monitor. Board view sobie już przygotowałem. Szukamy naszego gniazda LAN. Tutaj jest LAN. Ok, tu mamy USB 3.0 podkreśnik LAN, więc poszukajmy sobie czegoś od LAN-u. Trzeba sobie posprawdzać, dokąd te sygnały w ogóle idą. Po drodze mamy, co to jest? AZC399, jakiś układzik. Na niego wchodzą sygnały. No i właśnie, patrzcie, sygnał przez gniazdo LAN przechodzi przez ten układzik i wchodzi do
LAU1. Jest to układ od LAN-u, ten Intel. Zaraz go pokażę. Więc prawdopodobnie on się uszkodził i jego będziemy wymieniali. Idziemy na minionka. Zobaczymy sobie w ogóle, jak się sprawy mają. Obraz mamy do góry nogami. Ten układ ma oznaczenie WGI 219V. I właśnie ten sam układ mam na tej drugiej płycie. To jest totalny fart, bo jakbyśmy tu wlutowali układ z jedną literką inną, będzie 219, ale nie V, tylko G, to już może nie działać. Więc przyfarciłem tym razem. Szczęście głupiego. Natomiast co możemy zrobić w tym momencie? Zmierzymy sobie ten układ. Pyk. Gdzie jest jakieś zasilanie? VCCP, 3V Dual LAN, 3 V. Wiadomo, jeżeli on jest elektrycznie spalony, to zainteresujmy się zasilaniami. Więc no stąd 3V. Interesuje nas linia 3V, czyli element oznaczony wyżej i jego pin. Z jednej strony mamy masę, z drugiej strony mamy 3 V dual podkreśnik LAN. I sprawdźmy sobie, jaka będzie rezystancja na tej linii. I tak, to jest kondensator. I mierzymy sobie. Widzicie to? Mamy 7 ohmów względem masy na linii plus, znaczy 3V dual LAN. Ta linia jest obciążona, więc albo jest spalony jakiś kondensator, w co średnio wierzę. Przeważnie szlak trafia oczywiście kontrolery, więc dzisiaj wylutujemy ten kontroler, nagrzejemy laminat, no i mając odrobinę szczęścia, wymiana jednego elementu spowoduje przywrócenie płyty głównej w pełni sprawności, więc hoter w rękę i grzejemy dziada. Przez to, że to wiecie, jest płyta typowo komputerowa, ona jest bardzo gruba, ta pojemność cieplna jest spora, więc ten układ wcale tak łatwo nie zejdzie, on będzie robił problemy. Chociaż, nie. O, zeszło elegancko. Możemy sobie znowu rezystancję zmierzyć bez układzika, bez LAN-u i idziemy na kondensatora. Kurde, 200 ohmów. Powiem wam, że 200 ohmów na tej linii to nie jest wcale tak dobrze. Wolałbym, żeby było, tak szczerze powiedziawszy, nie wiem, 500 ohmów. 200, no może faktycznie tak powinno być. 200 ohmów bez układu, ale widać, zwarcia już de facto nie ma, nie? Bo 8 ohmów, a 200 ohmów to jest kosmiczna różnica. Natomiast mogłoby być ciut lepiej, ale może tak ma być. Dobra, oczyśćmy sobie ten laminat ze starej cyny. Najpierw pomieszajmy cynę. Pyk. Cały czas się zastanawiam, czy w ogóle jest, wiecie, sens nagrywać takie materiały typowo pod ludzi wspierających, bo czy to ma sens, nie? Aczkolwiek ja i tak myślę, że tutaj będę wrzucał, jeżeli już takie materiały prostsze, krótsze, bo nie będziemy wrzucali filmu, który trwa 2 godziny, bo to chyba też nie do końca o to w tym chodzi. Ale grunt, żeby też coś było. Muszę się w ogóle nauczyć tych wszystkich YouTube'ów. Tam są różne progi, jakieś tam warunki. Jeszcze tak naprawdę nikt nie wspiera kanału, więc nie wiem, jak to działa. Tam jakieś grupy mają być, muszę grupę utworzyć. Wszystko przede mną, a jest spora szansa, że ty oglądasz ten materiał, gdzie dzisiaj nagrywam to 23 sierpnia. Kurde, za 2 dni mam rocznicę ślubu. No i ty będziesz to oglądał dopiero we wrześniu, nie? No bo nie wiadomo, kto w ogóle będzie chciał wspomóc kanał na kwotę 99 zł, bo to jest taki warunek konieczny, żeby móc tutaj wejść. No ale pożyjemy, zobaczymy. Wszystko przed nami. Ja i tak bardzo się cieszę z tej pomocy na Patronite. W ogóle te koszulki teraz skoczyły akurat wczoraj, prawda? Na polach masowych na naszej grupie publikowałem treści. Jest o tym informacja. No i zaczyna to w końcu powoli iść do przodu, w dobrym kierunku. Ok, ten laminat jest doczyszczony, też jakieś włoski zostały. Teraz tak, przydałoby się nałożyć nowej cynę. Takie elementy jest dobrze lutować cyną niskotopliwą, jeśli takową posiadamy, bo po co nagrzewać te laminaty nie wiadomo jak mocno. Nie jestem zwolennikiem grzania na pałę tych elementów, bo niczemu to nie służy. A punktowe nagrzewanie laminatu w jednym miejscu to też nie jest najlepszy pomysł. Jak trzeba, to trzeba, ale
Jeżeli mógłbym lutować komponenty w temperaturze 110 stopni, to bym je lutował. Bo chodzi też o to, że mamy sprzęt lutowniczy przystosowany na większą temperaturę, a w tej niższej on sobie radzi o wiele lepiej. Nie musi się męczyć. Nawet teraz ten thermal pad. Przykładam cynę niskotopliwową do thermal pada i już tak trochę spawa, ale jeszcze daje radę, tak na styk. Ale widzicie to, tak już minimalnie, nie? Będę mówił, widzicie, w liczbie mnogiej, może to jesteś tylko ty, kto wie. I teraz ta płyta na bok, zmierzymy zasilanie w tej drugiej płycie. Tutaj gdzieś jest ten układ. Tak jest. O. Poczekajcie, to było pierwszy pin w prawym dolnym rogu, niech będzie. No i jest, do góry nogami, tak samo. Ta płyta jest strasznie brudna, tak, po którą jeździłem do Radomia wtedy. Nie czyściłem jej specjalnie, bo to nic nam nie da. Ale teraz przemyjemy. Płyta pochodzi z jakiejś koparki, więc ktoś tutaj był kopaczem. Używał tego do kryptowalut. Trochę się pozmieniało ostatnio, więc im się nie opłaca kopać, ale przynajmniej ja mogłem zakupić coś w normalnych pieniądzach. Teraz tak, zmierzmy sobie rezystancję na tych kondensatorach. To chyba powinien być, czekajcie, 29, raz, 2, 3, 4, 5 od góry, raz, 2, 3, 4, czy na tym? Moment, bo coś mi tu nie pasuje. Tu jest taki duży kondensator. 37 linia. Sprawdzę na BoardView. A nie, to jest od 1 V. Trzeba, wiecie co, sprawdzić, na jakich pinach występuje zasilanie 3V Dual. Czyli tutaj i prawy dolny róg, raz, 2, 3. Czwarty, piąty pin to jest linia 3 V Dual. Ok. W takim układzie tak samo i będzie i tutaj. Raz, 2, 3, 4, 5. To sprawdźmy sobie. Względem masy, ile mamy? 480 ohmów na tej płycie. Tam mieliśmy 200. No jest różnica, no ale zrobimy test. Może coś jeszcze zwalniętego. Ciężko będzie to wykryć na tip-top, na już, na hura. Bo to nie jest jakiś hop-siup, no ale najpierw zdemontujemy go. Chociaż sam układ w tej linii może nam podnieść rezystancję. O, z tej ładnie zeszło. Bezproblemowo bym powiedział. Idziemy teraz z płytą właściwą i układ był do góry nogami. Tak jest. I wycięcie na laminacie, słabo widać, prawy dolny róg, że to jest pierwszy pin. Kładziemy dupka i zaraz grzejemy, nie? Nagrzewamy tak długo, aż będzie pływał, no ale na tej cynie to widzicie. Moment. I teraz lecimy. I znowu dogrzewamy. O! Układ już siadł. Trzeba go jeszcze wypozycjonować, nie? Równo? Nie do końca. Można go jeszcze delikatnie tam musnąć, tylko trzeba mieć do tego pensetę odpowiednią. No to jeszcze raz. Jest gitara. Oblutuję piny dookoła i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Jeden rząd, drugi rząd. Spoko, kontroler LAN-u zmieniony. Zmierzmy sobie rezystancję jeszcze raz po wlucie i sprawdźmy, co się będzie działo. Czy dalej będzie 200 ohmów, czy może się rezystancja podniesie z tym układem, który jest wlutowany. Patrzymy. 200 ohmów na tym kondensatorze. No nie wiadomo. Może będzie dobrze, może źle. Teraz trzeba tą płytę podłączyć. Ona już ostygła. No i w sumie nic o niej nie mówiłem. Tu siedzi procesor i5 8500. Powiem wam, że 5 lat temu, jak składałem kompa, czy to już nawet było 6 lat temu, to był bardzo fajny procesor. Jak na tamte czasy, oczywiście wydajny. Ramy Patriota 3000 ile?
3200 MHz. O, ktoś się szarpnął, więc teraz tak, test praktyczny. Musiałem kupić specjalnie zasilacz, bo ja u siebie w serwisie nie mam żadnego luźnego zasilacza, więc byłem tutaj obok mnie w komputroniku, który prowadzi mój znajomy Łukasz. No i kupiłem wczoraj zasilacz za jakieś tam niecałe 300. Nie wiem, Corsair CV550. Ja na zasilaczach się nie znam, nie potrzebuję się znać, więc zrobimy test. CPU, gdzie to się wpina? I tu jest jakieś takie coś. Jakaś pojedyncza wtyczka jeszcze. No widzicie, tak to jest, jak amator składa co? Sprzęt. Szczerze powiedziawszy, nie wiem, po co jest ta wtyczka w tym miejscu, ale zakładam, że nie jest potrzebna. Tą płytę spróbuję odwrócić. Zasilacz przesuńmy. Może będzie widać, nie? Kabelek od LAN-u. Całkiem długi. Jest kabelek. Podłączę zasilanie. Tu żadnego LEDa nie ma, nic. Czekajcie, bo są LEDy od spodu. Raczej powinny świecić, nie? O te diody. Coś jeszcze trzeba wpiąć? Nie wiem. Podłączmy zasilanie. LAN. 3, 2, 1, go. O, mruga. Mruga. Jest jakaś komunikacja. Klient mówił, że wcześniej po podłączeniu LAN-u w ogóle nic nie działało. Był totalnie martwy. Teraz przydałoby się tą płytę elektrycznie uruchomić. No i najlepiej byłoby wsadzić dysk twardy, zainstalować Windowsa, czy tam preinstalowany Windows już uruchomić, zobaczyć, czy ten LAN gada. Nie mam układu chłodzącego, ale chciałbym w ogóle włączyć, zobaczyć, czy... Wiecie co, jak płyta się uruchamia komputerowa, to wentylator kręci, a tutaj na razie nic nie rusza. Więc jak to zrobić? Tak się muszę zastanowić. Poczekajcie, dajcie mi chwilę. Dobra, tak szukam tego powera, włącznika, nie? No i na board view mam F-panel i tu jest sygnał PWRBT, czyli baton zapewne. I mamy sygnał numer 6. Jak zewrzemy to z 5, czyli z masą, z GND, no to płyta powinna wystartować. Przydałoby się jeszcze co? Podłączyć obraz po HDMI. Ten procesor ma w sobie zintegrowaną kartę graficzną, więc klient mówił, że ona normalnie zapali. Więc próbujemy. Pyk. Muszę odwrócić kota ogonem. Pyk. W tą stronę. Próbujemy odpalić. 3, 2, 1. O, kręci. Kręci. Ale LEDy nie świecą. Dziwne. Czy CPU się nagrzewa? Dobra, procesor delikatnie, wyczuwalnie się nagrzewa. Czekam, aż płyta da obraz. O, świecą te, ale mnie poraziło. Ty, jakie sloty na RAM są pod... Ja cię kręcę. Patrzcie to. Ale fajne. No. Obraz jest. Fajnie, dała obraz. Bardzo ładnie to wygląda. I zaś dziwne, że podświetlenie płyty wystartowało dopiero jak płyta się uruchomiła. Chyba że tak jest w BIOSie poustawiane. W moim Z370 jak miałem, to na standby'u wszystko świeciło. Więc tak, CPU się nagrzewa. Musimy wyłączyć zasilanie, bo nie chcę, żeby się na darmo to grzało. No i co teraz? Przydałoby się sprawdzić, czy właśnie w BIOSie chyba też jest opcja aktualizacja BIOSa przez internet. I zobaczymy, czy zagada, więc chwila, jakieś chłodzenie ogarnę i klawiaturę USB. Spróbujemy zrobić test. Nie mam chłodzenia. Szukałem w firmie, nic nie znajdę, więc IHS-y, kilka blaszek z PS3 położę tutaj na CPU. Dam trochę mu pasty, bo to jest ważne. No i myślę, że nam wystarczy czasu, żeby to przetestować na krótko. Tak to jest, jak się na co dzień realizuje inne tematy niż właśnie komputery. Przydałby się taki jeden wielki walec, żeby położyć go i wtedy móc testować. Ok, podłączmy zasilanie. Klawiatura już jest podpięta. I to nas będzie interesowało, czy to będzie mrugało w ogóle. Odpalamy płytę. Pyk. John, przesuń się. Na razie LAN nie mruga. I teraz szybko gdzieś w BIOSie... O człowieku, daj mi czas. Gdzie to znaleźć, nie? Jest na dole Internet, Ethernet Connection i 219V. Link status, kurde, disconnected. Czajcie? No ale mruga. Link status disconnected. Odłączam LAN, podłączam. Na razie się nic nie pali. Tak jakby nie gadało.
Dobra, zapaliły się te diody, ale link status jest bez kitu, disconnect. Jeszcze raz wejdźmy w to. No nic, trzeba się będzie zastanowić, czy to gada, czy nie. No, bez układu chłodzącego ciężko będzie to przetestować. Ja Windowsa nie zainstaluję na takim chłodzeniu, bo to nie zda egzaminu. Zastanawiam się, jak to teraz ugryźć. Wiadomo, klient mi dostarczył samą płytę główną, więc trochę się robi pod górkę. Skąd wytrzasnąć w tym momencie chłodzenie? W sumie możemy ten układzik od LAN-u przemierzyć. Dobra, wyłączę to. Podłączymy. Może po drodze gdzieś faktycznie jest coś jeszcze spalonego. Nie znamy historii urządzenia, co było robione, jak było robione, jakie było zwarcie. Tak, te dwa kabelki, pyk, zasilacz na bok. Może po drodze jeszcze jest jakiś filtr, który jest uszkodzony. Pytanie, czy informacja z BIOS-u jest właściwa i czy on, pomimo że dioda mruga, nie widzi tego połączenia, czy jak? Czy wystarczyłoby wczytać Windowsa i to już zagada? Ale możemy sobie pójść zaraz na board view i zastanowimy się. Na te układy wchodzą sygnały od, tak jakby magistrali od LAN-u, tak w skrócie, nie? Możliwe, że trzeba byłoby je wymienić. No tak, pin numer 3 wchodzi na ten układ i dopiero sygnał LAMDI1- przechodzi na 1+. No i taki tu sygnał enable chyba musi być, chociaż nie wiem, jak działa ten układ. Zmierzmy to sobie. Albo po prostu w ciemno wymienimy te układy. Ciężko będzie trochę podejść do tego. Jest przejście w dwie strony. Pytanie, czy tak ma być, nie? Tutaj też jest przejście, masa i zasilanie. Czyli tak, na środkowym pinie mamy 3 V, tutaj mamy masę. I ta sama sytuacja jest na tych parach. A, czyli to są diody zabezpieczające, dobra. LAESD1. Tak, to są diody, zobaczcie. Czyli sygnał musi iść od A do B. I te diody nie są, może delikatnie jest przyjarana, można byłoby te układy wymienić. Bo nie wiem, czy ta rezystancja 200 ohmów jest prawidłowa, czy nie, a pewności 100% nie mam. Bo na płycie numer 2, tej od platformy Q270, są te diody. Przemyjmy to. Sygnał idzie do diody, później już przechodzi bezpośrednio do układu, który został niedawno wylutowany. Wiecie co? Zmienić nie zaszkodzi. Cóż stracę, nie? Także potem nagrzejmy te diody. Zobaczymy, jak będzie. Jedna usunięta. Druga. I znowu z naszą płytą jedziemy. No i podlejmy trochę topnikiem, zmieszajmy cynę, żeby szybciej się wylutowało za pomocą hotera, bo hoterem będę musiał lutować strasznie niedogodne miejsce na takie działania, ale może się uda. Kto wie. Chociaż nad lutownicą zgarnę może bez grzania hoterem. Próbujemy, nalejemy więcej cyny. Już zeszła jedna. I druga. Ok, poszły. I pytanie, czy teraz na tej linii od 3 V dalej będzie 200 ohmów? To jest pytanie. Bo jest szansa, że ta dioda faktycznie była gdzieś przebita i powodowała taką anomalię. Najlepiej byłoby mieć drugą płytę główną, wzornik, na którym mierzysz i widzisz, nie? To jak na podglądzie widać, co ja tu jeszcze robię w prawym górnym rogu. Dobra, to domyte. 3 V jest na tym pinie, a na tym jest masa. 210 ohmów mamy niestety. Niestety jest 210 ohmów. Wyczuwam, że wymiana tych układzików nic mi nie da, no ale nie zaszkodzi. Nie zaszkodzi wymienić, prawda? Więc teraz tak, ustawiamy. Prawy górny róg jest... jedynka jest w prawym górnym rogu. Odwracamy układ, ustawiamy go. Pod w rękę i będziemy powoli nagrzewali. Ciekawe, czy to coś w ogóle zmieni. Teoretycznie w BIOSie powinno być połączony, tylko pytanie, co z nadawaniem adresu IP? Może gdzieś tutaj jest coś nie halo. Nie wiem, czy to na statycznym adresie IP gada. Jak ma się dogadać switch mój, czy tam router firmowy z tym LAN-em? No nic, podłączmy jeszcze raz.
Najgorsze jest to, że ja słabo widzę ten obraz, bo mi minionek jest na moim torze, wiecie? To jest irytujące. Startujemy płytę. Dobra, wentylator kręci. Moje chłodzenie dodatkowe jest. No i teraz minionek, przesuń się trochę, bo... O! Nie jestem przyzwyczajony w tych warunkach patrzeć na taki monitor z napisami, nie? Bo to jest mały obraz. No i zobaczymy, co tu się urodzi. LAN zielony, pomarańczowy mruga, no ale pytanie, co z tym statusem... A, jeszcze obraz po HDMI. Jeszcze jakbym podłączył, to byłoby dobrze, nie? Dobra, podłączymy na żywca. Może nic się nie spali. Trzeba mieć szczęście, nie? O, pyk, podłączamy i idziemy do... Gdzie to było? Nie misk. Czekajcie, bo sam nie wiem. Jest! Connected! Kurde! Gada! Ale jajca. Czyli te diody od zabezpieczenia były walnięte. Bo mamy w tym momencie... Ale jaja. Jak bumcyk trąba, był disconnect. Czyli te diody też trzeba było wymienić. No, udało się. Czyli gada. Było disconnected, connected. No to super. Czyli warto jest czasami inwestować w zakup różnej maści płyt głównych. Co prawda trzymanie tego w dużych ilościach nie ma sensu, ale umówmy się, jedna płyta od tego pana z Radomia pomogła teraz naprawić tą płytę. Więc skoro tu jest connected, myślę, że już nie ma problemów. Na tyle, na ile mogłem przetestować w tych warunkach, jest to ogarnięte. Teraz pozostaje co płytę wyłączyć, skręcić maskownicę, 3 śrubki. No i w sumie tyle, ale ważne, że po wymianie układu od LAN-u oraz 2 diod ESD, diod nasz, trzeba się nauczyć wypowiadać poprawnie, sprzęt wraca do gry, a płyta, jakby nie patrzeć, naprawdę ładna, podoba mi się ona. Jednak te gigabajty, to się tak wydaje, ale ładne są, no ja pierdzielę. Także nawet w tym materiale nie muszę mówić, że jak się materiał podobał, łapa w górę, bo to nie ma większego znaczenia. Możecie mi jedynie napisać w komentarzu, co o tym myślicie. Przy czym zakładam, że będzie może jakaś ta dodatkowa grupa, na której będziemy się mogli jeszcze oddzielnie komunikować. Grupa prywatna, w zasadzie coś takiego. Priv member, coś tam. Coś ten deseń. Dobra, kończę na dzisiaj. Sprzęt wstał, LAN działa. Pierwszy materiał do przodu, koty za płoty. Dobra, dzięki za uwagę i cześć, hej.